Cześć! Dzisiejsze danie może się na pierwszy rzut oka wydać dziwne, ale jest smaczne. Jest to danie typowo wegetariańskie i zawiera wszystkie te składniki, których potrzebuje osoba, która nie je mięsa. Jest to taka pieczeń wegetariańska, która zawiera w sobie grzyby, orzechy, różne przyprawy. Jest to pełnowartościowe danie wegetariańskie. Zapraszam. Mamy tu sporo składników, więc postanowiłam Wam trochę o nich opowiedzieć. Tutaj mam olej, zieloną paprykę pokrojoną, jedną cebulę pokrojoną, tu mam pokrojony seler naciowy i mieszane grzyby, zwykłe pieczarki, a w tym pojemniczku mam grzyby shiitake. Mieszane orzechy, włoskie laskowe i orzechy brazylijskie. I z powodu braku świeżych okruchów chlebowych, jak to się mówi po angielsku, breadcrumbs, które nie są suche, tylko świeże, po prostu rozdrobniłam sobie chleb. Tutaj mam ząbek czosnku wyciśnięty przez paskę, drobno pokrojony imbir, nasiona sezamu, pokrojone pomidory z puszki, natkę pietruszki, zielone cebulki. Tutaj mam takie mieszane rodzynki, jasne i ciemne, sos sojowy, rozdrobnioną w moździerzu kolendrę, ziarna, nasiona kolendry, jedno jajko rozkłócone i nasiona słonecznika. Będziemy także potrzebować taką blaszkę do pieczenia chleba, w której sobie upieczemy tą potrawę. Tą blaszkę wyłożymy papierem do pieczenia. Jeśli chodzi o grzyby, ja wzięłam grzyby shiitake, ale chodzi tu po prostu o jakiekolwiek grzyby. Jeżeli macie podgrzybki, prawdziwki, weźcie te, które macie, ale chodzi tu o świeże grzyby, na przykład pieczarki. Tak samo orzechy powinny być mieszane, ale jeśli nie macie na przykład orzechów brazylijskich, to weźcie orzechy włoskie i jakie tam macie. Tak samo rodzynki nie muszą być takie jak moje. Zachęcam Was do zmieniania tego przepisu, robienia po swojemu, jak tylko uważacie za stosowne. Na blachę wyłożoną papierem do pieczenia wysypcie ziarna sezamu i słonecznika. Na patelni, najlepiej teflonowej, rozgrzejcie olej. I podsmażcie cebulę, paprykę, seler naciowy, a także grzyby. Najlepiej grzyby pokroić na mniejsze kawałki niż ja to zrobiłam. Wtedy gotowa pieczeń będzie się łatwiej kroić. Dodajcie także czosnek. Podsmażajcie przez około 5 minut. Do pokruszonego chleba dodajcie orzechy, następnie zawartość patelni, dokładnie wymieszajcie. Dodajcie pokrojony imbir, rodzynki, sos sojowy, kolendrę, a także rozkłócone jajko. Wszystko dokładnie wymieszajcie. Doprawcie solą i pieprzem.
Znowu dokładnie wymieszajcie i wyłóżcie do formy do pieczenia chleba. Uciśnijcie dokładnie, wtedy nie będzie w pieczeni pustych przestrzeni. Włóżcie do rozgrzanego do 190 stopni piekarnika i pieczcie przez około 45 minut. Następnie przygotujcie sos pomidorowy. Po prostu podgrzejcie siekane pomidory, dosypcie cebulki i natkę pietruszki. Doprawcie solą i pieprzem. Nie gotujcie. A to już gotowa pieczeń. Po wyjęciu z blaszki trzeba ją przewrócić do góry nogami, tą stroną z ziarnami słonecznika i sezamu do góry. Podawajcie z sosem pomidorowym.